Cześć wszystkim. Na tym filmiku pokażę Wam, jak domowym sposobem w ciągu jednego dnia wykonać sobie studnię w dowolnym miejscu. Ja wykonywałem takich studni już sporo. Dopracowałem sobie system i mogę Wam powiedzieć, że studnia tylko i wyłącznie wykonana w sposób, w jaki Wam pokażę, gwarantuję Wam, że będzie w pełni wydajna pod hydroforem 20-24 litry. Pod większym hydroforem też działa, ale nie mam na chwilę obecną opinii, bo to jest u człowieka, z którym za bardzo straciłem kontakt, więc nie wiem, jak ona funkcjonuje do dzisiaj, ale na pewno pod hydroforem 24 litry. Wody w studni nie brakuje, można ją używać do ogrodu, do podlewania. Ja na przykład taką studnię mam w domu, więc więcej jak najbardziej funkcjonalna studnia. Co nam będzie potrzebne? Na pewno będzie nam potrzebna wkrętarka z wiertełkiem, dwójeczka, rura 3-metrowa 160 i ja tu mam dwie rury, ale mogłem wziąć trójkę i dwójkę, ale wziąłem dwie 2-metrowe rury 110. No dobra, a więc do dzieła. Pierwsze co, na końcu rury musimy sobie naciąć, no najlepiej tam szlifierką kątową czy coś, musimy sobie naciąć takie ząbki. Każda rura ma taką faskę na końcu, dzięki której ona wchodzi, rura w jedną w drugą. Nie przekraczamy tej faski. Robimy to w taki sposób, no w miarę duże te ząbki. Ja tu z początku tak z pośpiechu zrobiłem tylko takie nacięcia, ale to nie będzie przeszkadzało. Nie przekraczamy, słuchajcie, tej faski. Dlaczego? Dlatego, że jak chcecie zrobić takie zęby, to podczas wbijania rury, ta rura po prostu Wam pęknie. Robimy takie małe ząbki, to w zupełności wystarczy. Następną rzeczą mierzymy sobie odległość mniej więcej 1 metra od końca tej rury i nacinamy takie dziurki dookoła. Po co te dziurki? Tymi dziurkami będzie nam nachodzić woda. Dobra, ja sobie teraz powycinam te dziurki, później będę mówił co dalej. No dobra, u mnie już dziurki są wykonane naokoło tej rury. Wygląda to mniej więcej tak. Odstępy jakieś tam 1,5-2 cm czasami. O, to nie jest aż tak istotne. Ważne, żeby naokoło były te dziurki. I zapomniałem jeszcze dodać, że tutaj musimy zrobić jakieś 12-13 cm dystansu od tych ząbków. No, ponieważ żeby tu była mocniejsza ta rura na samej końcówce. Dobra, teraz tak, bierzemy tą rurę 110, robimy takie same ząbki. Dzisiaj jest niedziela, więc zrobiłem te ząbki sobie wczoraj, żeby dzisiaj nie hałasować aż tak. I co? Robimy to samo. Robimy to samo na tej rurze. Około metra. Dystans z jakieś 10-12 cm ogólnie. I jedziemy. Ok, ja dziurki w swojej rurze już mam. Te wszystkie dziureczki wezmę, przetrę trochę szczotką drucianą. No i co? I takie dwie rury. Jedziemy z nimi wszystkimi na miejsce przeznaczenia. Witajcie ponownie. Jesteśmy w miejscu docelowym, gdzie będziemy kopać studnię. Zlecenie mamy, żeby wykonać studnię, która będzie służyła na czas tej budowy. A telefon mi upadł. Na czas tej budowy, do podlewania ogródka, który tu kiedyś ponoć będzie. I docelowo ma zasilać ten budyneczek. Tak więc studnię mamy wykonać w tym miejscu. Tak, żeby później klient mógł sobie ją zabudować w taki sposób,
będzie zamknięta, tu będzie sobie stał hydrofor, będzie ocieplony na zimę. I co? Musimy wykopać dołek. Musimy wykopać dół najgłębszy, jaki damy radę. No to do dzieła. No to u mnie jest dołek. Zeszło mi się chwilę. Wykopałem go, no postarałem się jak najgłębiej. Ja mam 1,80 m, sięga mi do pach, ledwo co z niego wyszedłem. Wykopałem go szpadlem, potem troszeczkę wiadereczkiem się pomęczyłem, wygrzebałem. No jak najgłębiej jak dałem radę. Wiadomo, jak będziecie chcieli robić swoją studnię, pewnie dacie radę może głębiej to zrobić. Mi się już po prostu nie chce. Ale nie możecie też wywalić takiego krateru, nie wiadomo jakiego. Tu musi być dołek taki, tak jak ten, mniej więcej 50 na metr. Dlatego, że jak wywalicie jeden wielki krater, to później będziecie mieli problem podczas robienia tej studni, tak? Nie może być za duży, bo musi tu jeszcze stać obok drabina i tak dalej, więc... No dobra, słuchajcie, teraz żeby mieć wodę, żeby mieć studnię, to paradoksalnie potrzebujemy wody. Ja jadę nabrać sobie bańki wody. Wy pewnie jak macie jakieś źródło bliżej, potrzebujemy dużo wody, bynajmniej na starcie, póki nie znajdziemy własnej wody. No i dalej działamy. Przywiozłem sobie wodę, mam już ją na samochodzie. No i co? I teraz tak, bierzemy tą naszą rurę, którą żeśmy sobie tak ładnie nawiercili i musimy ją postawić sobie w naszym wykopie. Dobra. I u mnie akurat ona będzie sobie stała w tym miejscu. Przekręcamy ją lekko i staramy się tak lekko ją nabić, żeby sobie sama stała, tak? Słuchajcie, co nam będzie teraz potrzebne? Następną rzeczą to jest niebieska rura od wody, 32. W moim przypadku 32. I teraz takie coś sobie zrobimy. To jest, słuchajcie, to jest zawór zwrotny. On posiada kauczukową kulkę w środku. Taki zawór kupicie w każdym hydraulicznym sklepie. To jest zawór stosowany do pieca. Ja ten zaworek posiada dwa gwinty zewnętrzne. Ja sobie nakręciłem tutaj nypelek, z drugiej strony nypelek. Do tego nypelka wkręciłem kawałek rurki, też ją kupicie w hydraulicznym. Tu jest bardzo mocno skręcone i nacięte w formie takiego zęba. Jedna strona jest dłuższa i kawałek jest krótszy. Z jednej i z drugiej strony. Takie nacięte. Z drugiej strony znowu jest nypelek i jest łączka do rury z gwintem zewnętrznym wkręcona w ten nypel. Złączka do rury. I ją sobie tutaj zamontujemy. Ja teraz będę montował, więc następnym razem pokażę co dalej. Mam swój zawór już zamontowany, ściśnięty jest tutaj. I teraz tak, ten zaworek, czy on ma tu gdzieś jakieś oznaczenie? No ma, ale on już jest na tyle stary. Summa summarum musicie sprawdzić, żeby był ustawiony w tą stronę, kiedy woda musi przepływać do środka rury. Cofając się, kulka musi zamykać zawór. Tak więc musicie ustawić zawór w ten sposób, żebyśmy mogli do rury nalać teraz wody, ponieważ mamy tam piach. Musimy nalać wody. Zrobi nam się na tym dystansie, co żeśmy zostawili od dna rury, jak robiliśmy dziureczki, zrobi nam się tam takie małe błotko i wkładając w dół tej rury tutaj tą naszą końcówkę i robiąc gwałtowne ruchy, powodujemy, że złapiemy wody, pociągając, kulka zamknie się, nabierze nam troszeczkę tutaj i za każdym takim uderzeniem
będzie nam nabierała tego błotka, drążąc w środku rury ten nasz mułek, ten nasz piasek. Ja sobie tutaj zrobiłem takie wiaderko, postawię na tym wiaderku telefon, więc mniej więcej zobaczycie, jak to działa. O, telefon upadł, to nie widzieliście. Zrobiłem kilka razy takie coś. Powierciłem 2 razy dokładnie i kilka razy rurę przez deskę młotkiem. I już mi weszło ładne 10 cm. I tak robimy cały czas. No dobra, słuchajcie, mam wbite 3 metry już na lico z ziemią. Trochę od deski, od młotka kołnierz mi się połamał. Musicie uważać na to. Ale muszę jeszcze spróbować wbić jak najdalej. Idzie coraz ciężej. Tu boję się, czy nie mam kamienia pod rurą. Przy tego typu studni to jak się trafi kamień, to już koniec. Trzeba zacząć wszystko od nowa. Ale muszę powalczyć. Czyli co? Cały czas bijemy, drugą stroną wychodzi, bijemy końcówką, wychodzi nam tutaj takie błotko. Zobaczcie sobie. Nieładnie wygląda, ale to jest właśnie woda z piachem. Wody już nie lejemy. Okazało się, że starczyło nam 3 takie wiadra. Już woda w studni jest. Nie wiem, czy będzie widać. Może nie być widać, ale pokażę wam, jak to wygląda. O, tam już chyba nie wiem, czy telefon, no widzicie lustro. Mamy już tam wodę swoją. O, mokre. Mamy wodę swoją, więc nie dolewamy, cały czas tłuczemy, tam woda już jest i wyciągamy tylko
piasek. I staramy się wbić ją do samego dna naszego wykopu. Jak się nie uda, to się nie uda. Bijemy jak najgłębiej. No dobra, więcej tej rury mi się nie udało wbić. Połamała mi się strasznie. A jeszcze trzeba będzie ją zabudować, więc dalej jej nie biję. Z tym, że wody jest bardzo dużo. Sprawdziłem sobie to na drucie. Dlatego co? Złączyłem te dwie rury 2-metrowe ze sobą. Włożyłem. No i co? Tamta trójka, tu 4. Metr wyżej jest szara. I teraz próbujemy tą rurę tak samo tym samym sposobem wbić, żeby była na równo z tamtą rurą. Co nam to da? Dziury w pomarańczowej rurze mamy na metr. Tą jak obniżymy o metr, będziemy mieli te dziury. Też tam 2 metry dziurek, 2 metry stałego lustra wody będzie. Mam słabą baterię, więc działamy. A słuchajcie, u mnie niestety jest kamień. Udało mi się wbić 20 cm. Będę robił tą studnię jeszcze raz, tylko że z tej strony. Ale już nie będę nagrywał filmiku. Lecz co, pokażę Wam dalej. Ponieważ jest bardzo dużo wody, podłączę pod to, co tutaj mamy, hydrofor. Pokażę Wam jak to działa. Mówię, ja docelowo wpuszczę rurę kanalizacyjną pomarańczową do samego dna. To będę miał metr od poziomu, plus 3 metry rury, 4 metry. Tą jak wyrównam na 0, będę miał 5 metrów sam raz na wodę do użytku takiego domowego. Dobra, ja będę podłączał hydrofor i Wam pokażę o co chodzi. Do hydroforu będzie potrzebny nam taki oto smok. To jest siteczko 20 zł z nakrętką do niebieskiej rury. Ja przełożę teraz ten zawór kulowy, którym robiłem studnię. Założę smoka, idę po hydrofor, wszystko popodłączam i Wam pokażę. No dobra, słuchajcie, tą rurkę naszą włożyłem sobie tutaj. Podłączyłem sobie ją do hydrofora. Puściłem odpływ. Dałem zawór. No i woda sobie leci w ten sposób. Puszczę w całości, żebyście wiedzieli, jak wydajna jest studnia. Nie wiem, czy słychać. Przez te dziurki cały czas nam idzie woda. Calutki czas. Woda w ziemi jest zawsze. I teraz tak. Taką studnię, ona już tam pompuje kilka minut, 10. Pół godziny trzeba pompować, wyłączyć hydrofor na 15 minut, niech się trochę hydrofor odpocznie i znowu pół godziny pompować. I tak ze 4 razy. Dlaczego? O co chodzi? Cały czas te dziurki, które nawierciliśmy, wpływa mułek razem z wodą. Ten mułek musi być bardzo długo wypompowywany, aż zostanie wypompowywany między kamyczkami. Zostaną same grube kamyczki. Zrobi się taka jedna wielka bańka z samego żwiru, samych kamyków, co zalepi nam, słuchajcie, te dziurki w tej rurze i wtedy smoka nam nie zassa. Jeżeli zrobicie błąd, nie będziecie pompowali minimum tych 2 godzin od momentu włączenia hydroforu, mułek Wam zalepi smoka w studni. Mułek Wam zalepi, nie będziecie mogli odpalić hydroforu, nie będziecie mogli wyjąć smoka, on już będzie zassany na stałe. Musicie cały czas pompować. Tu taki drobny pyłek z tej wody, tutaj go nie widać, ale nie mam nic szklanego, bo bym Wam nalał. Poczujecie, weźmiecie tą wodę, poczujecie, tu jest piasek. Ten cały drobniuśki piasek, ten mikropiasek musi być wypompowany. Dobre 2 godziny pompowania. On będzie wypompowany, zostaną same grubsze kamyki. One nie przejdą już przez nasze otwory w rurze. Zrobi się ich bardzo dużo. Będziemy mieli naturalny filtr. Polecam serdecznie.
mówię, ja studnię co prawda muszę jeszcze raz robić, bo to nie jest studnia docelowa, ale akurat na tej głębokości jest wystarczająco dużo wody. U Was mogą rury wejść o wiele głębiej, zależy jak głęboko Wy będziecie mieli wodę. U Was może wejść o wiele głębiej. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam za oglądanie. Jak macie jakieś pytania, piszcie poniżej filmiku, będę odpowiadał. Pozdrawiam, Kamil.